Jeść czy nie jeść? Cóż to za pytanie. Wiem, że niektórzy z Was zachodzą w głowę i zastanawiają się, o co chodzi z tymi długotrwałymi głodówkami, czyli trwającymi dłużej niż 36 godzin. Czy są one wykładnią silnej woli i dbania o własne zdrowie, czy może głupoty i zacofania? Powinno się je robić, czy nie? W końcu współczesny człowiek ma praktycznie nieograniczony dostęp do jedzenia. Reklamy batoników krzyczą: zjedz mnie, inne reklamy wołają: weź pigułkę i jedz dalej. Może więc posty nie są dobre dla człowieka XXI wieku. Jako dietetyk i praktyk postów mówię Ci, że warto. Post przynosi profity dla Twojego ciała i umysłu. Niejedzenie to jest jak najwystawniejszy bankiet dla Twojego ducha. Stan umysłu w trakcie niejedzenia jest nieporównywalny dla mnie z niczym innym. Wprawdzie w trakcie medytacji można wejść w stany głębokiej relaksacji i spokoju, ale nikt nie medytuje kilka dni z rzędu i nie każda medytacja przynosi tyle korzyści. A post praktycznie Ci to zapewnia. Raz przetrwasz kryzys i dotrwasz do momentu, kiedy ogarnie Cię spokój, a powinieneś w nim dotrwać do końca planowanego postu, a nawet jeszcze jakiś czas dłużej. Nie tylko schudniesz, będziesz się lepiej czuć generalnie, ale będziesz prawdziwym zwycięzcą. Poczujesz się jak zdobywca najwyższej góry świata, zwłaszcza jeżeli to będzie Twój pierwszy post. Czy chciałbyś czuć się jak zdobywca Mount Everest? To zapraszam, zostań ze mną, niech nauka i fakty przemówią. Gotowy? To lecimy. Mniej więcej 12 godzin po ostatnim posiłku pojawia się hormon wzrostu. Jest to hormon regularnie produkowany u dzieci, ale u dorosłych pojawia się już raczej deficytowo, ponieważ pojawia się on dopiero wtedy, kiedy insulina spadnie, a niestety większość dorosłych ma tej insuliny wręcz za dużo. Hormon wzrostu to główny aktor od spalania tkanki tłuszczowej. Jeżeli chcesz schudnąć, to pamiętaj, żeby zachować minimum 12 godzin odstępu między ostatnim a pierwszym posiłkiem. Oprócz tego hormon wzrostu odpowiada za naprawę urazów i stawów czy stanów reumatoidalnych. Hormon wzrostu bierze udział również w syntezie białek, więc może się tutaj pojawić zmniejszenie dolegliwości związanych z przyswajaniem tego makroskładnika. Mniej więcej 18 godzin od ostatniego posiłku pojawia się autofagia, proces, o którym większość z Was na pewno już słyszała, a za którego wyjaśnienie przyznano nawet Nagrodę Nobla w 2016 roku. Dzięki autofagii pozbywamy się amyloidów, substancji pośrednio wywołujących choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Autofagia polega na ponownym wykorzystaniu pewnych elementów, przerabia się je, ponownie z nich się coś buduje, a resztki wydala. Można więc powiedzieć, że autofagia jest formą efektywnego recyklingu. Jeżeli nie przebiega prawidłowo i nie ma odpowiednio długiej przerwy między ostatnim a pierwszym posiłkiem, wówczas mogą pojawić się poważne choroby, np. cukrzyca typu 2, choroby wieku podeszłego, a nawet stany nowotworowe. Po 24 godzinach od ostatniego posiłku kończy się zapas glukozy, czyli glikogen, i ciało wtedy przełącza się na ketony. Jest to najlepszy rodzaj paliwa dla wszystkich naszych organów, w tym również dla mózgu. Insulina przestaje być produkowana, bo już nie ma glukozy, a na jej miejsce pojawia się hormon IGF-1. Jest to hormon budulcowy, bardzo potężny, mamy go najwięcej w życiu płodowym, a ubywa go, kiedy zaczynamy się starzeć lub chorujemy, zwłaszcza przy insulinooporności. IGF-1 stymuluje regenerację mięśni i kości. Oprócz tego wiąże się we krwi z białkami i stymuluje produkcję kolagenu. Wreszcie równoważy poziomy magnezu, potasu i wapnia. Po 24 godzinach od niejedzenia spada gwałtownie ilość zapaleń w naszym organizmie. Następuje gruntowna regeneracja jelit, proces, do którego niestety tylko niewielka część ma dostęp, ponieważ większość z nas je co kilka godzin. Jeżeli tak jest, to jelita nie tylko nie mają szans na naprawę czy regenerację, ale są notorycznie zapychane i ich stan stopniowo tylko pogarsza się.
Można porównać to do garczka, którego używamy, w którym codziennie gotujemy, ale go nie myjemy i jeszcze co jakiś czas coś się w nim przypali. Jak taki garczek będzie wyglądał po tygodniu, a jak po miesiącu, a jak wyglądają Twoje jelita? Czy dajesz im czas na czyszczenie i regenerację? Zostawmy teraz jelita i przejdźmy do komórek macierzystych. Ich poziom wzrasta. Komórki macierzyste są to komórki wyprodukowane na nieprzewidziane okoliczności. I na początku są one niczym, ale w każdym momencie mogą stać się komórką dowolnej części naszego ciała czy organu. Więc zastanów się, co chciałbyś w swoim ciele wymienić, co nadaje się do szybkiej regeneracji. W tym też czasie serce dostaje dużo więcej energii i lepiej pompuje krew. Mózg zyskuje na jakości, ty lepiej myślisz, szybciej kojarzysz fakty i masz lepszą orientację przestrzenną. W przedziale między 24 a 48 godzin pojawiają się antyoksydanty i jest to czas wielkich sprzątań i czyszczeń w naszym ciele. Po 48 godzinach ilość komórek macierzystych szybuje do nieba. Wypełniają one nadszarpnięte przestrzenie czy zepsute stare elementy. Ryzyko raka spada, a niektóre istniejące już nowotwory zaczynają kurczyć się. Wzrasta poziom mitochondriów. Są to fabryki energii w komórkach. Nie jemy, nie odżywiamy się z zewnątrz, a poziom energii jest na stałym poziomie, a nawet może odrobinę wzrosnąć. Może się to przełożyć na przykład na potrzebę krótszego regeneracyjnego snu. Pracujemy, jesteśmy bardzo wydajni przy krótszym okresie regeneracji. Można powiedzieć, że doba wreszcie wydłużyła się, coś, o czym dużo z nas marzy. Po 72 godzinach niejedzenia układ immunologiczny działa na szóstkę. Mózg olśniewa, w mgnieniu oka koncentrujemy się, kojarzymy fakty, opada mgła myślowa. Jeżeli do tej pory miałeś tendencję do zamartwiania się, to teraz jest moment, kiedy nabierasz zdrowego dystansu i przestajesz zamartwiać się. A przy okazji możesz znaleźć odpowiedzi na kwestie, które do tej pory spędzały Ci sen z powiek. Mówię na razie o 72 godzinach niejedzenia, a wyobrażasz sobie, co będzie działo się dalej? Każda kolejna doba to kolejne regeneracje, zwycięstwa. Czy jesteś gotowy na nowego ja? Nie bój się. Post to nie lekarstwo na receptę, nie ma skutków ubocznych. Niemniej przygotuj się na różne rzeczy po drodze. W międzyczasie mogą pojawić się spadki energii, bóle głowy, zmiany grypopodobne, czy odezwą się jakieś reumatyzmy bądź stare urazy. Przetrwaj je. Bitwa stoczy się tylko w Twojej głowie. Zjeść czy nie zjeść. Pamiętaj, wszystkie niezbędne elementy już masz, a teraz potrzebujesz tylko do nich dotrzeć. To tak, jakbyś robił porządki na strychu. Zanim odnajdziesz upragniony skarb, musisz przerzucić stertę nagromadzonych latami rzeczy, część z nich wyrzucić, zanim wreszcie znajdziesz to, czego szukasz i będziesz się mógł tym cieszyć. Zachęcam Cię, zrób post z kimś jeszcze, będziecie się wspierać i motywować. Nie powiedziałam jeszcze, dla kogo post, a dla kogo zdecydowanie nie. Generalnie mówi się, że im bardziej ktoś jest chory, tym częściej powinien przeprowadzać post. Głodówki są bardzo pomocne, jeżeli planujesz ciążę. Organizmy przyszłych rodziców, mamy i taty oczyszczają się i w ten sposób przygotowują do przekazania jak najlepszego materiału dalej. Jeżeli w Twojej rodzinie pojawiły się już kiedyś choroby na tle genetycznym, warto taki post przeprowadzić, bo dzięki niemu zdecydowanie zmniejszasz ryzyko przekazania kolejnemu pokoleniu tych obciążających genów. Natomiast jeśli chodzi o mamy karmiące i kobiety w ciąży, niech post sobie przeprowadzą w innym terminie. Postów nie zaleca się dzieciom, młodzieży, osobom z zaburzeniami odżywiania i dużą niedowagą. Post jest wykluczony w przypadku cukrzycy typu 1 i transplantacji. Natomiast inne choroby nie wykluczają poszczenia. Można dla pewności skonsultować się z lekarzem. Jest to warte zwłaszcza przy cukrzycy typu 2, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, w trakcie postu poziom glukozy i insuliny spadną. Wobec tego lekarz
jeżeli się z nim skontaktujesz, zmniejszy dawkę, a być może nawet odstawi na pewien czas leki. Aha, na koniec jeszcze jedna uwaga. Dobrze, żeby obok Ciebie w domu był ktoś jeszcze. W chwilach słabości czy zwątpienia przyjemnie jest mieć świadomość, że obok jest ktoś, kto Cię będzie motywować i w razie potrzeby pomagać. Zawroty głowy czy osłabienia są krótkotrwałe, ale mogą być nieprzyjemne. Aha, nie zdziw się, jeżeli po przeprowadzonym poście okaże się, że jednak nie ciągnie Cię tak bardzo do słodyczy lub kawy, a smak papierosów już nie jest taki pociągający. Mam nadzieję, że klarownie wyjaśniłam, co się dzieje z naszym ciałem w trakcie postów, jakie zachodzą w nim procesy i przekonałam Cię do idei poszczenia. Zachęcam, przeprowadź taki post, a następnie skontaktuj się ze mną i napisz, jak było w trakcie i jak czujesz się teraz. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia w kolejnym materiale. I idę gotować obiad.